Dzisiaj mamy taki zestaw śniadaniowy. Napój o smaku lodów. Dziwny taki w smaku, ale da się wypić. No i sushi. Przyszliśmy sobie zwiedzić kawałek lasu deszczowego w środku miasta. Tutaj zobaczcie, zresztą pisze, co to jest. Forest Eco Park. Fajny mostek, jak się trzęsie. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. No, nie trzęsie się to tak mocno. Powiem wam, że ciężko w ten 35-stopniowy upał. Weszliśmy tu do tego lasu, no i zobaczcie, jak ja wyglądam. Trzeba odpocząć. Ogólnie w tym lesie to tu dużo takich dróżek, jak widać. Tutaj ścieżki ze schodami. Pakowaliśmy się po prostu w taką ścieżkę, ale całkiem spoko to wygląda. Warto, myślę, przyjść i odwiedzić. Tam gdzieś jest szpieg. Małpka na drzewie. O. Idziemy dalej, zobaczymy, co tu fajnego spotkamy. Już małpę widzieliśmy, a jeszcze podobno tu są dinozaury. Zobaczcie, jaki kumpel. Tu jakieś inne małpy. Miejscem docelowym jest właśnie ta wieża tutaj. Mamy problem, bo nie chcą nas spuścić, bo może padać. I na to, co my chcemy iść, niestety, ale póki co nie wpuszczają, jest chwila pauzy. I się zastanawiamy, czy tu iść na te gorsze coś, a czy okrojone, czy poczekać, czy może jutro. Wpuścili nas, także zobaczcie sobie ten widoczek. Sztos. Trochę chmur, ale jest nice. Robi robotę ten widok. Tu to koniecznie musicie zawitać, jak będziecie w Malezji. A i tutaj jest skybox i wychodzisz sobie na szyby. Strach się bać. No i wchodzimy na skyboxa. Tak to tutaj widać. No jest sztosik. Tutaj mamy taki widoczek. Tutaj mamy drugi skybox. Jest ta wieża i też taki widoczek. No powiem wam, że ma to swój urok. Te chmury i słońce przebijające się przez to. Wchodzimy do drugiego skyboxa. A nie jest to straszne. Nie wcale. Tu jest ta wieża i ten widoczek. Widoczek jest fajny. Będzie fotka i się ją podkręci. Ogólnie
jak już tam wbiliśmy na górę, postanowiliśmy siedzieć jakiś czas, chyba ze 2 godziny, aż po prostu nastał zmrok, no i widok z zmroku, no to jest tutaj sztosik, dla mnie przynajmniej. Zobaczcie, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Oczywiście ja tu trochę kolory podkręciłem, ale i tak robi mega robotę. No to powoli żegnamy się z naszą wieżą i będziemy zmierzać do tego, aby sobie coś zjeść. Nie wiem, co to jest, ale wali suszoną rybą. Na pewno mam tutaj jajko w soli. I tu są jakieś, zobaczcie, taka wata w sumie. Kurczak i tu jakieś mięcho, sałatka. No zobaczymy. Jeszcze wariactwo się nie skończyło, jak widać, ale jedziemy tym pociągiem właśnie, ten monorail. Trafiliśmy na taką ulicę ze street foodem, czyli są same budki z jedzeniem. O, tutaj świeży sok. Tylko jak tak patrzę, to tu sami turyści, czyli takie street foody zrobione dla turystów. Trafiliśmy do sklepu z japońskimi rzeczami i to mnie zainteresowało. Mają nawet Maro 17. Zobaczcie. W ogóle to ten sklep ma z 2-3 piętra. Tutaj idzie się w dół i same japońskie rzeczy. Tutaj mamy po prostu sklep spożywczy. W ogóle to tu kolorowo jest i fajny klimat tego sklepu. Tylko nie wiadomo, co jest co i co by tu na przykład kupić, zjeść. My już kombinujemy z 5 minut nad zupkami. W Polsce narzekają na ceny papryki, a tutaj mamy truskawki po 129 zł i 70 zł. To jest 129 zł za pudełko, czyli za ile tu jest? 8 truskawek? No, 129 zł za 8 truskawek. Ale jest produkt japoński. No i tu zeszliśmy na dół i na koniec jeszcze jakieś cukierki czy tam desery. No to wyszliśmy ze sklepu
Cała torba naładowana różnymi dziwnymi rzeczami. Jakieś pączki, ale mamy i kolację. No i wydaliśmy jakoś, zobaczcie, 88 tych ich wariatów, czyli to jakieś 88 zł. Kolejny raz azjatyckie jedzenie, koreańskie, japońskie i tak to tutaj wygląda. Coś tutaj nie ma za bardzo wyboru w tych malezyjskich smakach. O, jeszcze takie coś tutaj mamy. Taka miejscówka, największy przyjaciel człowieka, czyli dachosracz, czyli gołębie. Zobaczcie, w ogóle drzewo całe jest obsrane. No i tutaj mamy taką miejscówkę. No to dostaniemy trochę w kość po tych schodach, tam zobaczcie. Tam coś w tej jaskini jest. Mamy tutaj kolegów. No i prawie jesteśmy. Tu też akrobata. W taką temperaturę po takich schodach, no to można się troszkę zmęczyć. No i mamy jaskinię. Jaskinia jak jaskinia. Z góry kapie, trochę wody, ale najbardziej rozwalają mnie te koguty. Tam jeszcze jedne schody, także trochę dzisiaj się nachodzimy. Mamy nawet koguta piejącego, tylko że chyba mu się godziny rąbią. No i jesteśmy na samej górze. Zobaczcie, jaki cwaniak. Przestał właśnie trząść tą, ale zobaczcie tego tu. ADHD mają te małpy. Małpy to tu są chyba największą atrakcją turystyczną. No to byliśmy, zobaczyliśmy i możemy lecieć dalej. Podobno tą świątynię odkrył jakiś podróżnik. Nasz nowy nabytek, czyli hinduskie snaki, takie różne do chrupania. I tutaj jeszcze mamy takie cukierki, jak na odpuście w Polsce. Testujemy to. Chyba jakiś kokos i cukier. Dobre, ale słodkie jak cholera. Teraz wersja w kulce. To już dziwne jakieś. Ale to jest dobre. Tutaj mamy przykład drzewa i rozwalony chodnik. Nie ma jak to się wybrać pieszą wycieczką pod górkę z 500 metrów. Zobaczcie, tutaj po lewej mamy planetarium, do którego my nie idziemy.
A my ciśniemy do parku. Dochodzimy do miejsca docelowego, jeszcze tylko jakieś jedzenie, woda i możemy cisnąć dalej. To była szybka akcja przed chwilą, ale już przestały. Jaka malućka. Mamy bilety, możemy iść. No i tutaj mamy taki park, gdzie sobie biegają zwierzęta. Kazali nam odłożyć jedzenie, no i możemy wchodzić. Zobaczcie, tu w ogóle zrobione, żeby nic nie uciekło. Muszę w domu takie coś liście zamontować. Będzie fajne. Tutaj mamy papuszki. Takie to kiedyś miałem. Nimfy. O, jaki kolega przyleciał się przywitać. Tutaj sobie siedzi na patyku. O. Tutaj też mamy jakieś zwierzaki. Widać. Tu się kolega odezwał. Kitrany. Tutaj kolejny. No a tutaj mamy kolegi z ogonem. A co to jest za ptaszyna? Śpiące sowy. A tu następny nagina. Chce pewnie im jedzenie zjeść. Aha. Tam są obudzone, zdziwione sowy, zobaczcie. Te są jakieś zdziwione. Co ty, kąpek, chcesz tu? Tu też taki kolega zdziwiony. Nie uciekaj, nie bój się. A to nie wiem co to jest, wygląda trochę jak gołąb, ale wcina banany, zobaczcie. Zobaczcie jakie one dźwięki wydają. No teraz przestały. Ptaku. Mamy strusia nawet. Tutaj mamy tabliczkę z nazwami. O, ten ptak co wydawał ten dziwny dźwięk, to też jest gołąb. Są gołębie wszystko. Tutaj mamy jakąś bandę. A, one sobie tutaj gniazdo budują. Tutaj sesja grana z jakimiś pelikanami. Nie wiem co to jest. Tu jest tablica, zaraz zobaczymy. Ale ty brzydal jesteś. Byś mi poknął telefon, ja wiem. Zobacz jaki brzydal. Nie ja, on. Tutaj kolejna zgraja. Tutaj sobie siedzą w wodzie, a tam są lemingi. Tu mamy mapę. My na razie obeszliśmy ten kawałek tutaj.
A jeszcze trochę zostało. Tutaj mamy wytresowane papugi do show. Nawet szybko poszło, bo jesteśmy już tutaj. Ciśniemy dalej. No i tak właśnie to tutaj wygląda. Dzisiaj wracają do nas tajskie klimaty, ale już się boję tego zjeść, bo wygląda mega ostro. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie suba, zostawcie jakiś komentarz, kliknijcie w dzwoneczek, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!